imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj porozmawiamy o toksycznych standardach K-beauty. Poważny temat dzisiaj. Poważny temat, ale też wydaje mi się, że dość ciekawy. Dużo osób o tym wie, ale my tutaj wejdziemy w takie ciekawe szczególiki. Tak, może poopowiadamy trochę, co nas spotkało. Tak, o naszych doświadczeniach. Tak, mnie może tak dużo nie spotkało, ale to dlatego, że u mnie koreański trochę gorzej, ale pewnie nieraz był jakiś komentarz na temat mojej osoby, bo niestety i takie się zdarzają, ale to później. Najpierw Tak, to porozmawiajmy o pierwszych takich widocznych sygnałach o toksyczności, jeżeli chodzi o urodę, o wygląd naszego ciała, a przede wszystkim wygląd naszej twarzy. Tak. Bo tutaj powinno się dużo zmienić według standardów K-beauty. Tak, i to, co mi się wydaje, że mogłoby nie być toksyczne, bo na przykład jeśli mówimy o operacjach plastycznych, samo w sobie niekoniecznie to jest toksyczne, ale po prostu to, jak tutaj to jest rozbudowane, jakie to jest popularne i jak pożądane, i czasem to już przechodzi w to, że nawet jak ktoś wygląda tak normalnie i dajmy na to chciałby sobie coś ulepszyć, to jest okej, ale że inne osoby mówią mu, ej weź, musisz zrobić tą operację, żeby wyglądać lepiej, to nie jest okej, to jest toksyczne. Znaczy, no, moim zdaniem, jeżeli chodzi o operacje plastyczne, każdy może robić sobie co chce, ale wiadomo też, że możemy w pewnym czasie przesadzić troszeczkę. Co prawda to się tak bardzo nie jest to tak bardzo widoczne na przykład w Korei, bo jednak te operacje są delikatne. Nie są to takie bardzo mocne, widoczne. Najczęściej to są jakieś liftingi, jakieś właśnie poprawy nosa, tutaj dwie powieki, chyba najbardziej popularna forma operacji plastycznych w Korei. Tak, tutaj nie ma czegoś takiego, to co widać na zachodzie, czyli na przykład powiększanie ust, filery. Oczywiście to istnieje, ale nie jest aż tak widoczne, a to są takie rzeczy, z którymi można przesadzić i to będzie tak widoczne na pierwszy rzut oka. Ale tutaj to, co jest bardzo częstym, stosunkowo częstym zabiegiem, a dość niebezpiecznym, to niestety jest to V-line. Znanie tej części właśnie, żeby ją bardziej złagodzić. Tak. Tak, dlatego też bardzo popularnie, jak możecie zobaczyć w sklepach typu Daiso, Olive, są takie maski, które nakładacie na uszy i wtedy one mają tak ścisnąć. Nie wiem, jak to dużo pomaga. To wszystko. Tak. W pewnym czasie także na TikToku mogliście zobaczyć różne masaże właśnie tych miejsc. Od tego, jak to matka nauczyła swoją córkę, jak robić masaże, żeby wychudzić, odchudzić twarz. Z jednej strony to może nie brzmi aż tak zatrważająco, to może brzmieć jak coś zupełnie normalnego, ale tutaj po prostu głównie chodzi o ten nacisk. Jak to jest istotna ilość i że naprawdę jak czytacie komentarze pod produktami różnymi właśnie pielęgnacyjnymi, jak ludzie po prostu obsesyjnie często do tego podchodzą. Tak, i to właśnie też widać na rynku i ogólnie w koreańskim internecie, jak to właśnie jest pokazywanie takich idealnych, ładnych twarzy. Jak już sami pewnie się orientujecie, azjatycki rynek filtrów do zdjęć, do filmików. TikTok ma dużo większą ilość funkcji, jak zwężyć Twoją twarz, jak zmienić kolor oczu. Po prostu tam można się zagłębić i w pewnym momencie, ja właśnie się tego obawiam, nigdy raczej nie używam takich filtrów i to jest jedno to, że boję się, że jakbym użyła, to tak bym się przyzwyczaiła do tego wyglądu, że już bym nie mogła spojrzeć na siebie w lustro. Ja raz zrobiłam właśnie coś takiego, chciałam przejrzeć te wszystkie filtry. Siedzieliśmy z mężem i po prostu zaczęłam aplikować to na siebie i na niego i tych filtrów było tak dużo, że on też był w szoku. Mówi, że nawet nie wiedział, że tego tyle jest, no bo wiadomo, on akurat nie używa TikToka.
I ja też byłam w szoku, bo to było takie scrollowanie i naprawdę cała masa, oczywiście są też takie śmieszne filtry, ale cała masa filtrów, które Mają upiększyć naszą twarz, mają nas zmienić ją po upiększyć. prostu. I to, co też jest ciekawe, może wracając do tych operacji plastycznych, że na przykład ta operacja nosa, ja nie wiedziałam, jak częste to jest i mi się wydawało, że dużo osób nie przechodzi przez taką operację, a okazało się później, jak zaczęłam już lepiej mówić po koreańsku, że jest całkiem sporo osób w moim otoczeniu, które przeszło przez taką operację. Też bardzo częste jest raz jak zrobimy taką operację, to możemy być niezadowoleni z kształtu nosa, to po prostu robimy ją ponownie. I też teraz mówiłam Ci ostatnio, że zaczęłam być w tej grupie operacje plastyczne w Busanie. I to po prostu jak się słucha tych rozmów Koreanek, jak one podchodzą, na przykład pokazują tam zdjęcia, wysyłają zdjęcia, bo to jest anonimowy taki chatting room i wysyłają zdjęcia, pokazują zdjęcia swoich twarzy i po prostu tam tak analizują, że to troszkę za wysoko, o ja muszę dostać AS, czyli muszę iść do szpitala i to naprawić, jakąś kolejną operację. I widać takie bardzo duże skupienie na tym wyglądzie i poprawianie i nosa, i oczu, i twarzy i naprawdę to jest, ja byłam w szoku, bo jakby mówi się o tym, niby wiadomo, że tak jest, ale jak się tego doświadczy, to naprawdę. Oczywiście tutaj też nie możemy powiedzieć tak, że każdy miał operację plastyczną, zupełnie nie o to chodzi. bo także były takie kiedyś informacje od różnych influencerów, którzy przyjeżdżali do Korei, to była informacja, że każdy. Jest to duży procent, jest to ogromny procent, to jest też prawda, że jest to na tyle tanie te zabiegi, przystępne cenowo, że większość raczej Koreańczyków może sobie pozwolić na taką operację nosa, czy właśnie podwójnej powieki, ale też trzeba tutaj jeden mit obalić, to, że rodzą się Koreańczycy, którzy mają podwójne powieki. Tak, całkiem Mój mąż sporo na osób. przykład Twój mąż ma, mój teść ma. No, więc są też Koreańczycy, którzy mają podwójną powiekę, więc nie każdy miał taką operację, ale też troszkę z tego odchodzi Korea. Tak, teraz troszkę pojawia się nowy trend. Ja ostatnio oglądam takie dating show, jedno, żeby ćwiczyć mój koreański i tam właśnie dużo pań chce pana, który ma pojedynczą powiekę. I to się zaczyna robić taki nowy trend trochę z tego, zwłaszcza u panów. Właśnie. Dobrze, to jeżeli powiedzieliśmy, to może ja jeszcze jedną taką anegdotkę z życia powiem, to na przykład mój mąż, kiedy był bardzo małym dzieckiem, to mama jego często po prostu robiła mu masaże nosa w taki sposób, non stop, prawie przez cały czas, jak tylko miała okazję, łapała jego nos, dlatego że mój teść ma taki bardziej wydatny nos, a nie chciała, żeby jej syn miał, więc mu masowała ten nos. Czyli widzicie, nawet za młodu dzieci są jakoś tam poprawiane. Raczej to nie jest nic strasznego, ale jednak to myślenie o przyszłości dziecka, żeby wyglądało lepiej, jest już od samego początku. Tak, ale to jest tak widoczne. Właśnie nasze dzieci, Twoje i moje, są w takim wieku żłobkowo-przedszkolnym. No i wiadomo, idzie się na ten plac zabaw, widzi się innych dzieci, widzi się innych rodziców i ja mam taką zaprzyjaźnionego ojca, który bardzo często komentuje wygląd swojej córki i to jakby nie w taki negatywny sposób z jego mniemania, tylko on się po prostu martwi o nią, że ona jest za niska i ja naprawdę o tym słyszę non-stop. To nie jest tak, że on raz coś o tym wspomni i nie ma tutaj takiego w ogóle podejścia, że może nie należy o tym mówić obok dziecka, nawet jeżeli się martwimy. I to jest po prostu takie komentowanie wyglądu małych dzieci od samego początku. To, co mnie zszokowało, dziecko mniej niż 3 lata, że pupa za duża. I to nie jest za duża pupa, bo ja rozumiem, jakby dziecko miało nadwagę. Tylko po prostu on myśli, że pupa jego dziecka powinna być chudsza. No to jest za niskie i to widać też wśród innych rodziców, że głowa tego dziecka jest duża. To jest takie komentowanie wyglądu małych dzieci, które może potem powodować, że jako dorośli ludzie będą mieć z tego powodu kompleksy. No pewne zaburzenia, które będą powodowały to, że później będzie im się jeszcze ciężej żyło, bo nie będą potrafili zaakceptować swojego wyglądu, co jak wiemy sami jest bardzo ważne.
myślę, że każdy z nas chciałby coś tam zmienić w swoim wyglądzie. Czasami właśnie dlatego używamy makijaż, czasami staramy się tak zrobić włosy, tak zrobić, odchudzić się i tym podobnego, ale właśnie ważne jest akceptowanie, a u Koreańczyków chyba akceptacja nie do końca jest za pan brat. I to też mi się wydaje, że wynika z tego wiecznego porównywania się, bo to właśnie też od razu to porównywanie dzieci. Jedno, bo to dziecko jest chudsze, a to dziecko jest troszkę, no ma więcej ciałka. To dziecko jest wyższe, to dziecko jest niższe, a to dziecko ma dużą głowę, małą głowę, a takie włosy, śmakie włosy. I to po prostu cały czas to są komentarze, które dzieci słyszą i potem, no my jako dorośli ludzie też, kto z nas się nie porównuje do innych? No właśnie, tylko właśnie to jest to, że tu jest takie przyzwolenie na Przyzwolenie. komentowanie oficjalne, takie oficjalne wśród ludzi komentowanie Twojego własnego wyglądu, jak Ty wyglądasz, jak się zachowujesz, co byś mogła zmienić, czego byś nie mogła Tak, zmienić. i oni często myślą, że to jest jakby, że oni Ci pomagają w ten sam sposób. Na przykład podchodzi ktoś do Ciebie i mówi, a Ty przytyłaś chyba trochę. Ale to nie, oni jakby nie robią tego ze złej woli. tak ze złej woli, tylko oni myślą, że po prostu nam tak pomogą, bo może, nie wiem, my się nie zorientowaliśmy, że przytyliśmy parę kilo. Właśnie, bo tutaj też weszliśmy na jeden temat, który jest kolejnym, czyli ogólna waga Koreańczyków nie powinna jednak przekraczać jakichś tam norm, a te normy czasami mogą się dla nas wydawać trochę bardzo mocno zaniżone. No na przykład jak ci wszyscy K-pop idols, ci wszyscy piosenkarze z tych grup, piosenkarki, no jak się słyszy o tym, na jakich oni są dietach, 800 kalorii dziennie, ktoś je 3 banany dziennie, ktoś je 2 słodkie ziemniaki, no to jest po prostu przerażające, a to są ludzie, Tym bardziej którzy też ćwiczą jeszcze. ćwiczą, godzinami tańczą, śpiewają, więc jak to musi być wykańczające, no i właśnie te wszystkie linie kości, to wszystko musi być widoczne tutaj. Tak, Musi być wgłębienie. do tego, jeżeli przyjrzycie się koreańskiemu YouTube'owi, bardzo popularne firmy, schudłam 10 kilo w ten Tak. i ten czas. Jak bez diety schudłam, co zmieniłam, jakie Tak. nawyki. Tak, niestety te są bardzo częste, ale to odchudzanie, ten system odchudzania ich nie idzie za pan brat właśnie z takim zdrowym odchudzaniem. Nie, to jest po prostu tak, jak się zapchać czymś, żeby nie czuć głodu. Właśnie dlatego te wszystkie diety, słodkie ziemniaki, bo nie wiem, czy próbowaliście takiego koreańskiego słodkiego ziemniaka, ale jak się zje jednego, to naprawdę czujesz, że ten Twój żołądek jest wypełniony. Więc właśnie dieta słodkiego ziemniaka jest bardzo popularna. Tak, do tego jeszcze na przykład takie niezdrowe podejście, że przez cały tydzień jem tego słodkiego ziemniaka, ale w weekend mam totalny odpust i wtedy idę na imprezę ze znajomymi, to najpierw jest samgyeopsal, potem jakaś zupa, potem jeszcze ramion zajadany kurczakiem. Jak piją alkohol, spożywają alkohol, to zawsze muszą coś zjeść. Za każdym razem idą do innego Nie ma miejsca. normalnych pubów bez jedzenia. Nie, zawsze, absolutnie cały czas muszą coś zjeść i to nie takie paluszki czy nie wiem, chipsiki, tylko po prostu posiłek. Właśnie, ale taki ogromny posiłek i za każdym razem się zapychamy i potem przychodzi tydzień, wtedy się odchudzamy i Tak, to jest właśnie taka głodówka i też to, co mówiłaś o tych filmach na YouTubie, to też to, co mnie przeraża, że okej, dobra, tam schudłam 10 kilo, ale to jest coś w stylu, jak zejść z 55 do 45 kilo, jak zejść z 50 kilo do 40 kilo, przy na przykład wzroście tam 167, nie? Więc to już jest jednak bycie bardzo chudym. Ja słyszałam nawet, widziałam na YouTubie takie filmiki, że dziewczyna mówiła, że ja kiedyś tam ważyłam 38 kilo. Matko. I oczywiście ona przyznawała, że to jest troszkę za nisko, ale 38. No niestety. Jedną sprawę tutaj trzeba przyznać, że patrząc na przykład na przebieranie wagi u Europejczyków i u Koreańczyków, to patrząc na koreańskie 65 kg, a patrząc na przykład na europejskie 65 Tak. kg, to jednak jest trochę różnicy. Jest Że różnica. Koreańczycy jednak bardzo mocno widać, że jest tutaj parę kilogramów za dużo. Tak,
Ta budowa ciała inaczej się Tak, rozkłada. to prawda, tutaj się zgodzę. Właśnie mnie to często szokowało, jak widziałam kogoś, kto, no bo w Korei to też jest bardzo często, jak kupujecie ubrania na przykład w internecie, to ludzie po prostu podają, mam 160 cm, jak piszą komentarze, ważę tam 60 kg, udało mi się kupić ten rozmiar i pokazują zdjęcia, więc ja czasem jak chcę sobie coś kupić, to po prostu przeglądam to wszystko i często byłam w szoku, bo ktoś na przykład ważył tyle samo co ja, jego rozmiar był większy. No właśnie, bo tu właśnie inaczej się trochę rozkłada ta waga i oni mają troszkę niższe te wartości, ale nie aż tyle, żeby ważyć 38 kg i to, prawda. żeby to była normalna waga. No nie, niestety tak nie jest. Znaczy niestety właśnie. A jeżeli chodzi też właśnie o ubrania, nie? No, często mamy one size, czyli też takie pokazywanie, że rozmiar musi być taki, a nie inny. Tak, jak trochę przekroczysz ten rozmiar, to powinieneś schudnąć. Albo od razu powinnaś się skierować do sklepu do osób puszystych. Których nie ma dużo. Tak, Ale wiesz co? ale nosisz M-kę, nie? Tak. Ale wiesz co mi przyszło do głowy? Teraz mi się przypomniało, że miałam taką znajomą swojego czasu, która cały czas chodziła do Hanyewon, czyli do tej medycyny, do tego lekarza medycyny orientalnej. I to w Korei jest bardzo częste, żeby schudnąć. I brała przeróżne specyfiki, a to była dziewczyna bardzo chuda już. No właśnie. I ona cały czas chodziła na pilates, cały czas to zażywała, łykała to i no dla mnie to było takie troszkę niezdrowe, a tutaj naprawdę te diet pills dalej królują i mi się wydawało, że to jest już coś, co tam już my na zeszło, zachodzie, odeszło do lamusa, a tutaj cały czas są polecenia. Raczej wchodząc do samego Olive Young, ostatnio mi się wydaje, że chyba oni nawet poszerzyli ofertę, bo jest tego coraz naprawdę więcej tych jedna tabletek. wielki stand półki po prostu zawalone tymi specyfikami do odchudzania, do ulepszania cery i tym podobnego, a jeżeli chodzi o cerę, to nie wspomniałyśmy jeszcze o jasnej karnacji. Tak. To też już nie jest może w tej chwili aż tak widoczne jak kiedyś. Już troszkę bardziej wchodzimy w bycie takim naturalnym, ale to dalej nie jest taki w 100%, dalej jest cała masa specyfików właśnie, która ma nas wybielić. Polecane są kremy właśnie, które niby to jest rozjaśnianie karnacji, ale też nie do końca. Bardziej to idzie w taką stronę wybielania. Tutaj właśnie chyba powinniśmy bardzo mocno też zaznaczyć, że wybielanie w Korei nie jest po to, żeby się upodobnić do białego człowieka, żebyśmy tak nie myśleli, Tak. bo dużo takich różnych właśnie na TikToku, nie na TikToku wyskakuje, że jestem biała, no to jestem popularna. Tu nie o to chodzi. Tutaj jest to historycznie uwarunkowane, To zakorzenione, więc chodzi tutaj, że po prostu biała karnacja jest uważana bardziej za taką royalty, można by Dokładnie, powiedzieć. za kogoś, kto żył lepiej, Od nie innych. musiał pracować na W zewnątrz, zasłaniać się, a to jest widoczne. Na przykład też ja widziałam taki filmik na YouTubie, jak zmienić kolor karnacji w ogóle. Jak mi się to udało zejść, bo oni mają te numery 23 do 21 czy 19 i dla mnie to było tak szokujące, bo mi się zawsze wydawało, że jak mamy pewien kolor skóry, no to wiadomo, że w przeciągu roku, w lecie troszkę wyglądamy ciemniej, w zimie ta karnacja się trochę rozjaśnia, ale żeby takie 4 tony. No niestety, I polecenie, jak Właśnie. to zrobić. niestety także weszły też w tym samym czasie oczywiście z trendem różne dziwne specyfiki, które później niestety powodowały różne problemy. No ale tak tutaj jest to uwarunkowane, no, tak jak mówisz, to się zmienia. Większa gama na przykład kuszionów i innych produktów zaczyna wchodzić. No ale niestety nadal, jeżeli mamy ciemniejszą karnację, raczej do Olive Young dobrego kushiona raczej nie. może być nam ciężko znaleźć. Plus też to, co oni robią, to czasami wypuszczają jeszcze jaśniejszy kolor, albo mają 2 jasne kolory i jeszcze taki pomiędzy. Tak, tak jak wspomniałyśmy właśnie o K-popie i o
szczupłych sylwetkach, to tak właśnie także często zdjęcia są przerabiane, żeby wyglądać jaśniej. To prawda. No i to jest czasami naprawdę można powiedzieć, że to są o wiele tonów rozjaśniane te karnacje. Z takiej oliwkowej cery przechodzisz do takiego Takiej po prostu ducha trochę, ale to właśnie wiesz co mi przyszło do głowy, to tak trochę odbiega od tematu, a trochę nie, bo teraz jest lato i mi się wydawało, że jednak mimo wszystko tutaj ludzie no troszkę przechodzą na te ciemniejsze kolory podkładu i widziałam wczoraj chłopaka i po prostu to była taka różnica i jego twarz, bo widać było, że się konkretnie opalił, a jego twarz wygląda wprost biało. a reszta Od dawna nie widziałam czegoś takiego, bo to już troszkę trochę jest bardziej zbliżone te kolory. Są oczywiście często ten podkład jest jaśniejszy, ale nie to, co to było na przykład 10-20 lat temu, tak myślę. No 10 lat temu to ta różnica była bardzo widoczna i od dawna nie widziałam czegoś takiego, a tu to po prostu, i to jeszcze tak odrysowane było. I wyglądał, przez to, że ten kolor był tak jasny, to ta twarz wyglądała aż wręcz szaro. o matko. No, No niestety jeszcze tutaj są pozostałości. są pozostałości. Oczywiście nadal się chronią, ale teraz to już jest bardziej myślenie o to, żeby chronić swoją skórę przed działaniami promieni Tak, przed słonecznych, starzeniem. przed starzeniem, a nie właśnie po to, żeby aż tak Jasno się wyglądać, rozjaśnić za to bardzo. prawda. Tak mi przyszło do głowy, jak mówimy o wadze. Mi się naprawdę bardzo często zdarza, że ktoś komentuje anegdotki. moją wagę. Tak. I to często, wiecie, no w Polsce, nie wiem, jak nie jesteście z kimś aż tak blisko, to nie podchodzicie, nie widzieliście kogoś tam przez parę lat, czy tam 2 lata, nie podchodzicie do kogoś i nie mówicie, o, ale ty schudłaś bardzo. I to, okej, jakby ktoś schudł tak 20 kg, 30 kg z jakiejś nadwagi konkretnej, to może to być taka forma pochwały, że zadbałaś o zdrowie, ale też no jak nie jesteście blisko, a tutaj po prostu ludzie potrafią, mi się zdarza, Obcy ludzie. i ja często tak mam, to nie jest dobre, że chudnę 3 kilo, tyję 3 kilo, znaczy nie aż tak często, no ale tak w perspektywie długoterminowej tak to wygląda i zdarzało mi się, jak przytyłam właśnie 2 czy 3 kilo, ktoś do mnie mówi, ale Ci przytyło, masz taką twarz okrągłą, albo jak schudłam, to z kolei takie chwalenie cały czas. O, jak ładnie wyglądasz, schudłaś. I właśnie mówiłam Ci, zanim zaczęłyśmy nagrywać ostatnio, koleżanka mojej teściowej zobaczyła mnie i mojego męża i obydwoje trochę schudliśmy i mówi do mojej teściowej, no widziałam ich ostatnio, aż tak fajnie na nich popatrzeć, jak schudli. Dla mnie było takie przerażające trochę, że ja nawet jej nie Wcześniej dobrze nie zauważyłam. wyglądałam. Ale to nie było tak, że ona nas zawołała, powiedziała coś do nas. Ja w ogóle nie wiem, kiedy to było, no gdzieś musiała nas z daleka widzieć. I dla mnie to było takie przerażające trochę, że ktoś nie widzi cię aż tak dawno i patrzy się na ciebie i ma takie, to ta mojej koleżanki syn z żoną, tylko bardziej takie od razu, schudli, troszkę lepiej wygląda. No właśnie, to komentowanie mi na przykład przeszkadza trochę, jak już po dłuższym czasie tutaj mieszkam, za każdym razem komentowanie, o jaka ty ładna, jaka ty To ładna. prawda. I w ogóle, dobra, na początku jak to usłyszysz, to tak, o miło Ci się zrobi, fajnie, tak raz, 2 razy, jak tak Tak. usłyszysz, to tak od razu Ci się lepiej, ale jak od każdego dostajesz Cały taką informację, to się czas. po prostu zaczynasz zastanawiać, to chyba nie chodzi o to, żeby Ci dać komplement dlatego, że dobrze wyglądasz, tylko po prostu to już jest tak wpisane w normę u Koreańczyków, Tak. że oni muszą skomplementować Ciebie Tak, a i jak często kobietę, oczekują od Ciebie też tego, Tak. że powiesz im w zamian coś. w zamian, plus jak jesteś kobietą, to jakby nie ma innego typu komplementu, tylko wszystko jest o Twoim wyglądzie. Tak. Ja jak się przeprowadziłam do Korei, to na początku, ja rozumiem od jakiejś przypadkowo spotkanej osoby na ulicy, która komentuje tylko mój wygląd, ale od ludzi, którzy też mnie znają i ja rzadko kiedy usłyszałam jakiś inny komplement, znaczy to też nie rzadko kiedy, ale to zależy od osoby, ale to jest po prostu tak, ten komplement, że jesteś ładna jest tak przeważający, ta ilość tych komplementów, że cała reszta tak ginie przy tym. Plus jeszcze idziesz na przykład do restauracji, to też jest takie nieprzyjemne wręcz czasem, siadasz sobie, próbujesz coś jeść, wpychasz sobie jedzenie do ust i przychodzi pani kelnerka i to na przykład nie zwraca się często do nas, bo nie wie, czy my mówimy po koreańsku, czy nie, tylko do osób, które są z nami. Jak ona ładna, skąd jest, a coś tam. I to jeszcze
oni też często oczekują, że ty powiesz, że dziękujesz, a ja na przykład nigdy nie dziękuję za takie komplementy, bo nie. I dlaczego? No, przychodzi pani, ja nawet z nią nie rozmawiam, wtrąca się mi trochę, No. ja mam jeszcze mówić dziękuję. To my tak mamy na przykład z naszym synem, że też dzieci są strasznie tak komplementowane, jakby najważniejszą jego cechą z jego istestwa jest to, że jest ładny i uroczy. Tak, i to jeszcze takie komentowanie, że mieszane dzieci są ładne. Potrafią podchodzić pani i patrzeć się, o jakie twoje dziecko ma długie rzęsy. I to tak naprawdę tak 5 centymetrów od twarzy dziecka. To teraz moja anegdotka. Sorry, że Ci przerwę, ale muszę tak szybko powiedzieć, bo później zapomnę. To byliśmy w restauracji, słuchaj, całą rodziną razem ze siostrami mojego męża. Oni mają 2 dzieci, my mamy jednego Eliasza. I przyszła pani z obsługi, nie skomplementowała żadnym słowem, niczym jej dzieci, mojej szwagierki, a za to powiedziała, o jakie ładne dziecko, jakie słodkie i w ogóle chyba z 3 czy 4 komplementy do Eliasza powiedziała, a do mojej szwagierki dzieci nic nie powiedziała. I to też, jakie to jest w ogóle takie podejście wybiórcze. Tak, jest coś takiego, jak dziecko jest ładne w ich oczach, to po prostu te komplementy się sypią. Mi też się zdarzało, że właśnie jestem z kimś i też czyimś dzieckiem i tylko moje jest komplementowane i to jest takie bardzo niekomfortowe z naszej strony, ze strony tych rodziców innych dzieci tym bardziej. I myślę, że jednak w Europie jest takie coś, że jeżeli coś Ci się nie wypada porównywać w ogóle, Tak. dwójki dzieci moim zdaniem. A tutaj oni nawet potrafią wprost porównać, nawet nie na takiej zasadzie negatywnej, tylko o, bo twoje dziecko ma jaśniejszą karnację, jakie to ładne. I na przykład porównują jego kolegę razem i jakby obydwoje, te dzieci to słyszą i jakby im w ogóle nie przychodzi do głowy, to jest chyba problem, że to już jest pewnego rodzaju porównywanie i to nie jest komplement tylko dla jednego dziecka, ale dla drugiego to może być ujma. I to dziecko może się zacząć zastanawiać, o co chodzi, a wiadomo, że to są tylko dzieci. I pamiętajmy, że dzieci czasami potrafią być okrutne i... Tak, ale to zaczyna się, po prostu no to całe społeczeństwo kształtuje te małe dzieci i one potem zachowują się tak samo jak dorośli. No niestety i widać tutaj właśnie zakorzenione takie różne aspekty, które myślę, że poprawiają się, zmieniają się, ale idzie to jak to u Koreańczyków bardzo wolno. Powoli. Wiadomo, że jeszcze te młodsze pokolenia trochę jest lepiej, na przykład takie teraz 20, ale no ludzie, którzy wychowują dzieci, to w Korei w większości 30 plus, 40 plus, częściej nawet bliżej 40. No i te pokolenia dalej były wychowywane przez tych, którzy teraz mają około 60-70 lat i to bardzo przeszło i to widać. I jeszcze ta zmiana, niby już coś tam się wykluło, to co mówiłaś, ale no... To jeszcze długo czasu, Długo. tym bardziej, że Koreańczycy niestety są bardzo mocno konserwatywni i w Są. swoich poglądach bardzo zatrzewieni, tak bardzo, że u nich zmiany przychodzą bardzo długo i trzeba dużo czasu. O tych Tak. rzeczach się naprawdę nie mówi za dużo w internecie, pokazuje się idealny świat, którym jest Korea, a tutaj bardzo dużo jednak wychodzi po dłuższym czasie, kiedy tu zaczynamy mieszkać. I to nie jest tak, że to jest takie zero-jedynkowe. Na przykład moja teściowa jest tego idealnym przykładem, bo to jest złota kobieta, ja mam z nią super kontakt, ja z nią lubię spędzać czas. Naprawdę ona jest bardzo konserwatywna, ona tak mówi. Ale jak ja jej opowiadam o różnych rzeczach, to nigdy nie odniosłam takiego wrażenia, bo nie piętnuję tego, tylko no może też przez to, że już długo się znamy, więc może też troszkę się zmieniła, wiadomo. Ale naprawdę ja jej mogę bardzo dużo rzeczy powiedzieć, ale jeśli idzie o wygląd, ona na przykład potrafi i ona jest ona naprawdę jest taką pomocną osobą dla wszystkich, ale potrafi na przykład nam opowiadać, że widziała kiedyś w Starbucksie ojca z 2 dzieci i ten ojciec był, te dzieci były malutkie, miał tam 2 latka, a ojciec miał taki duży brzuch i jak to wygląda? Bo to jest takie, też w tym starszym pokoleniu to jest takie przeświadczenie, że to jest taka reprezentacja Narodu? nie wiem czy narodu, czy rodziny.
I ona na przykład cały czas właśnie zwraca uwagę też mojemu mężowi, że o popatrz jak ty wyglądasz i o schudłeś to dobrze i to jest takie po prostu wręcz męczące miejscami, ale ona do siebie też ma takie podejście. Wiesz, że to nie tylko do innych ludzi, tylko ona też sama, o przytyłam, schudłam i dla mnie to jest czasami, jak tego słucham, takie, no nie, że wykańczające aż, ale po prostu, że to jest taka fiksacja trochę. No ja właśnie tak zauważyłam, że tutaj w Korei to naprawdę są takie dwa obozy. Jedna to jest taka właśnie fiksacja na temat takiej urody i tym podobnego, zwracania innym uwagi, jak ty wyglądasz, w jaki sposób się a jedna strona jest ta, która w pewnym momencie, jak ma już tego męża, ma to dziecko, to zaczyna już tak to dbanie o siebie schodzi na dalszą stronę i wtedy bardziej robi się nacisk na dziecko, żeby ono miało tą przeszłość, żeby doszło do tego momentu, w którym mama jest. Ale to też jest trochę takie, że ja to często widzę, o czym mówisz, ale czasami, albo nawet dość często jest tak, że ta mama nie dba już o siebie, nie kupuje sobie nowych ubrań, nie chodzi do fryzjera, ale jak oni ubierają te dzieci, to na całą żłobka jak na rewie mody. I ja na przykład czasem tak się patrzę, bo to dostaje się te zdjęcia albo widzi się te dzieci i po prostu tak, i to nie, że tak raz, bo raz no to wiadomo, ale na przykład tak codziennie i naprawdę fajnie te dzieci są ubrane, wszystko dopasowane, ale z drugiej strony, czy dziecku, które ma 2 lata, to jest tak potrzebne. I też, no, że to jest mamy jednak chęć, nie? Mamy chęć, nie dziecka w większości. Właśnie, bo tutaj dużym aspektem, ale troszkę odbiegającym od tematu też jest właśnie pokazanie się, że mam, że chcę, że mam więcej niż, jakby to powiedzieć, mam więcej niż tak naprawdę mam. U mnie na przykład jeszcze jedna z takich historii, właśnie chyba już ostatnia, bo nie będziemy przedłużać tego filmu, jest za długa, to mój mąż w pracy ma uniform, w którym pracuje, to dostał kiedyś uwagę od swojego współpracownika, że no jak idziesz na lunch, to chyba powinieneś się przebrać, bo tak nie wypada, bo wyglądasz jak 4D. Znasz 4D? Tak, no jasne. Tak, jest tutaj takie podejście 4D i właśnie, że nie powinieneś ubierać takich, bo będziecie uważać za low class. Tak, za kogoś gorszej kategorii, za kogoś, kto jest mniej sytuowany. I to jest, no, ale to tutaj naprawdę jest takie przywiązanie do wyglądu, które też się wyraża w kupowaniu właśnie luksusowych rzeczy, na których nas nie stać. No a potem na przykład taki Dunkin, marchewka, oliw koreański jest zasypywany tańszymi, luksusowymi produktami, bo przecież trzeba szybko je sprzedać, żeby kupić nowe. To prawda. No niestety. A tym stwierdzeniem wtedy chcielibyśmy zakończyć ten temat. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie znać. Może macie pomysły na przyszłe filmy z takiej serii jakieś bardziej pogadankowej. Ten film będzie dłuższy, ale mam nadzieję, że na tyle Was zainteresował, że jakoś przetrwacie do samego końca. Dacie radę? Tak, dacie radę. My daliśmy radę. Zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału, no i Widzimy się kolejnym razem. dobrze, do usłyszenia, pa! Pa!